Cześć moi mili, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl oraz oczywiście wspaniałego kanału modelarskiego Tank Models TV, na którym się właśnie znajdujecie, o ile mnie teraz słyszycie. Weekend zapowiada się niesamowicie, podobno ma być upalnie, słonecznie. Ja tego za oknem nie widzę, więc wrócę na ziemię. Dzisiaj bardzo ciekawy moim zdaniem model, jeden z ciekawszych na rynku. Nie żadna Tygrys, Pantera, nie żaden Panzer IV, Sherman, nie wiem, Merkawa kolejna. Bardzo ciekawy model od polskiej firmy KM Model. Jest to wyrzutnia rakiet niemiecka, taki odpowiednik Katiuszy. Wyrzutnia jest oparta o pojazd kołowo-gąsienicowy Somua. Nie, tym razem nie będzie Unika, dzisiaj będzie Somua. Kolejny francuski pojazd, który został przejęty w 1940 roku. Mam nadzieję, że ten model Wam się spodoba. Ja tego modelu nie oglądałem, oglądałem tylko rendery, następnie zdjęcia. Jestem bardzo ciekawy tego modelu. Chciałbym Was zaprosić oczywiście na unboxing, a następnie do działu historii. No to co, siup, skakujemy do pudła. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci. No powiem Wam, że Konrad z KM Model coraz bardziej mnie zaskakuje modelami. Cały czas coś nowego i to są bardzo ciekawe przede wszystkim modele. Dzisiaj prezentacja wyrzutni rakiet. Tak jak wspominałem, taka odpowiednik organów Stalina, to tu mamy organy Himmlera, tylko że dużo precyzyjniejsze. Zresztą tego typu wyrzutnie były montowane na wielu innych pojazdach, a ja dzisiaj prezentuję właśnie na pojeździe francuskim Somua. Bardzo fajny pojazd kołowo-gąsienicowy, no ale niestety Francuzom za długo nie posłużył, no bywa. Tak prezentuje się pudło, bardzo mocno, dobrze zapakowany model. Nie można mieć tutaj żadnych ale, powinien przetrwać różne podróże. O właśnie, tu mamy kalkomanię, no i zaglądamy sobie do pudełka. Model prezentuje się, on naprawdę się prezentuje. Gdzie jest koniec? No jest czym się, będzie co oglądać, ja sobie teraz to poodstawiam, żeby to nie wchodziło w kamerę. No a co tutaj mamy? No cóż by innego. No i tutaj mamy wykaz farb Mission Models do pomalowania kamuflażu. I między innymi tak się złożyło, że przechodziły sobie koło mojego studia odpowiednie farby. Tu mamy Rod Brown RAL 8012, farba według Mission Model MMP 015. Następnie mamy, bardzo proszę, Dunkelgelb RAL 7028, malowanie do odpowiedniego tutaj 1944-45, MMP 019 i ostatni kamuflaż Rosetta Green RAL 6011, Mission Models, czyli MMP 018. Ja ostatnio używałem tych dwóch kolorów. No, chodził o po prostu okres, w jakim był wykorzystywany, czyli był podstawowy właśnie ten kolor Dunkelgelb i dodatkowo właśnie był Rosetta Green od Mission Models. Bardzo fajnie tymi farbami się maluje. Mam nadzieję, że ci, co kupują i używają tych farb, wreszcie się wypowiedzą. No a teraz posłuchajcie co. Od największego elementu.
Tutaj mamy zestaw kalkomanii. Są to białe krzyże z pustym polem w środku, czyli odpowiednie dla oznaczeń po 1940 roku. I mamy takich krzyży w zestawie, bardzo proszę, 4. Są kalkomanie. No i teraz, wow. Wiecie co, najpierw wam kadłub zaprezentuję. No jest naprawdę bardzo precyzyjnie on wykonany. Nie ma to tamto. Bardzo lubię ten kolor żywicy, jaki używa KM Model. Tych podpórek oczywiście no jest bardzo dużo, no ale one są wymagane. Ale tak naprawdę bez żadnego strachu możecie wyłamywać te podpórki. One bardzo dobrze się wyłamują. Już nie mówię o podgrzaniu ich. Tutaj mamy też elementy układu jezdnego, tak. Ale jeszcze kadłub pokażę, żebyście mieli tutaj wyraźnie wszystko pokazane. Następnie rura wydechowa. Tu jest ta specjalna kopułka montowana na dachu pojazdu, na stropie pojazdu, która będzie trzymała wyrzutnie prowadnicę do rakiet. Następnie mamy pod schodki takie specjalne. Tutaj mamy układ gąsienicowy. Tak się prezentuje. Następnie mamy oczywiście opony, felgi, fragment tutaj jest przedniego układu jezdnego. W ten sposób wam pokażę. Tu są resory od razu, jak i również mocowanie kół. Tu jest specjalny element, który naklejamy na dach. Opornik do właśnie prowadnic wyrzutni. No i same wyrzutnie mamy tutaj. Prowadnice, szyny do rakiet właśnie, które montujemy. Troszeczkę mam problem z dokładnym wam zaprezentowaniem tego modelu, bo te części się zasłaniają. Ale jeszcze raz, popatrzcie sobie w ten sposób, ja powoli obracam. Bardzo długa jest ta rura wydechowa. Tu mamy tłumik i sru. Leci. Tu mamy oczywiście drugi układ jezdny. A co mamy na drugiej płytce? Aha, na drugiej płytce mamy właśnie 80 mm rakiety, pociski rakietowe. No powiem wam, czytałem, zresztą posłuchajcie tego, te rakiety robiły niesamowitą burzę, taki huragan, że głowa boli. Zresztą zobaczcie, ile tych rakiet było na tej prowadnicy. Precyzyjnie można powiedzieć praktycznie naprowadzane rakiety. Nie to, że sobie tam, znaczy one oczywiście leciały, nie były zdalnie sterowane, one sobie leciały, ale precyzja była bardzo duża, jeżeli chodzi o lot tych małych rakiet 80 mm. No jest tego trochę, powiem wam. Jeszcze raz rzucimy sobie, a właśnie tutaj mamy z boku, jest układ jezdny już wykonany do zamocowania po prostu gąsienic, układu jezdnego kołowo, znaczy gąsienicowego w tym miejscu. Moi mili, no i to jest to wszystko. Wiem, krótko unboxing trwał. No teraz najwyższa pora na historię. Mam nadzieję, że was to zainteresuje. Zapraszam na historię. A teraz krótka historia omawianego rakietowozu. W 1933 roku armia francuska ogłosiła przetarg na ciągnik półgąsienicowy, który miał służyć do holowania ciężkich dział 155 mm GPF, które ważyło około 12 ton. Firma Somuła opracowała ciężki holownik typu Somuła MCG, który widać w tej chwili na ekranach,
który został gruntownie przetestowany w 1934 roku i 1935 roku. Następnie został oddany do użytku jako Somuła, uwaga, MCL, gdzie L oznacza ciężki. Obsługę pojazdu stanowiło 8 żołnierzy i ciągnik mógł dodatkowo przetransportować 20 pocisków amunicji z nośnikiem i detonatorami. Do 1937 roku zbudowano łącznie 15 sztuk. Somuła MCL miała jednak gorsze wyniki niż kołowy ciągnik siodłowy firmy Lafley S35T, dlatego produkcja została też i przerwana. A na ekranach widzicie w tej chwili dwie Somuły właśnie w wersji MCL przejęte przez Niemców. Warto zwrócić uwagę, że jeden z pojazdów jest pomalowany jedną farbą, jednak jednobarwny kamuflaż, a drugi już ma naniesiony dwubarwny kamuflaż. W 1941 roku pojawiły się na froncie wschodnim pierwsze radzieckie samobieżne wyrzutnie rakiet, tzw. Katiusze. I podczas walk o Smoleńsk wojska Wehrmachtu przejęły kilka egzemplarzy modelu BM-824, czyli wyrzutni rakiet 82 mm na 24-prowadnicowych wyrzutniach. Stąd też sama nazwa. Najwyższe dowództwo Wehrmachtu postanowiło stworzyć podobną broń. Na ekranie widać właśnie wyrzutnię BM-824 na podstawie czołgu T-60. Realizację stworzenia niemieckiej wersji Katiuszy powierzono fabryce Waffenwerke Brünn, czyli dawnej fabryce czeskiej zbrojeniówki w Brnie, która do końca 1943 roku opracowała zmodyfikowany model pocisku M8, ale kalibru 80 mm. Parametry techniczne rakiety były podobne do M8 radzieckiej, ale dzięki rotacji zapewnionej przez stabilizatory zamontowane pod kątem do korpusu pocisku, celność strzału była wyższa niż w przypadku radzieckiego modelu. Zmianie uległa również konstrukcja głowicy rakiety. Zapalnik elektryczny został przeniesiony na jeden z pasów prowadzących, co korzystnie wpłynęło na sam pocisk rakietowy. Ogólnie rzecz biorąc, 80 mm Wurfgranate Spreng, takie oznaczenie otrzymał nowy typ RS, okazał się bardzo udany i był dużo lepszy od swojego radzieckiego prototypu. W rzeczywistości skopiowano również samą wyrzutnię 48 prowadnic typu szynowego, dość nietypowej dla Niemców, ponieważ do tej pory wszystkie pociski rakietowe testowano w wyrzutniach rurowych. Jak widać na załączonym zdjęciu, sam moduł wyrzutni rakiet, dokładnie chodzi mi o ten sam stelaż, jest bardzo podobny do radzieckiej Katiuszy, montowanej właśnie na czołgach T-60. Całość, którą tu widzicie, czyli sam moduł rakiet 80 mm, zaczęto montować na pojazdach kołowo-gąsienicowych, tak aby były mobilniejsze od standardowej artylerii i mogły dużo szybciej wesprzeć wojska w każdych warunkach terenowych. Jednym z pierwszych pojazdów użytych jako mobilnej platformy do wyrzutni rakiet 80 mm stał się właśnie przejęty we Francji oraz w Grecji ciągnik kołowo-gąsienicowy Somuła MCL, o którym dzisiaj mówię, i który służył jako transporter, ciągnik artyleryjski czy też wóz naprawczy. Pierwsze ciągniki MCL zostały przebudowane do wymogów niemieckich wojsk lądowych, oczywiście w zakładach Hotchkissa na obrzeżach Paryża w tzw. Centrum Modyfikacji Pojazdów Zdobycznych i nadano im oznaczenie S303F. O Centrum Modyfikacji wspomniałem, omawiając inny francuski ciągnik kołowo-gąsienicowy od firmy Unique. I ostatnie zdjęcie archiwalne. Nie jest podana dokładna liczba wybudowanych wyrzutni rakiet opartych o podwozie Somuła MCL. Wiadomo, że tego typu pojazdy były używane wyłącznie przez oddziały SS i zostały ochrzczone przez żołnierzy, a raczej nadano im przydomek organy Himmlera.
I na sam koniec jeszcze dwa zdjęcia gotowego modelu, pomalowanego już w skali 1:35. Mam nadzieję, że ten krótki rys historyczny Wam się spodobał. No i jak? Mnie osobiście model się bardzo podoba. Jest to wreszcie coś innego, zupełnie inna klasa, kategoria pojazdów, tym bardziej jeżeli chodzi o sam detal. Wiem, niektórzy mogą się bać tych podpórek, jak ja do tej pory, na przykład przy figurkach, które Wam prezentowałem od Mirage Hobby, teraz zupełnie co innego. Te podpórki naprawdę same odchodzą i nie pozostawiają praktycznie żadnego śladu na elementach modelu czy samym modelu. W każdym razie, mam nadzieję, że model Wam się podobał. Naprawdę jest to model godny polecenia i godny posiadania go w swojej kolekcji. Niemiecka Katiusza i to w dodatku kołowo-gąsienicowa, dużo precyzyjniejsza od ruskiej Katiuszy. Życzę Wam udanego dnia, weekendu. Odpoczywajcie. I do następnego filmu. Pozdrawiam Was, cześć. Jeżeli jest to kolejny film, jaki oglądasz na moim kanale, podoba Ci się on, chcesz, żeby się rozwijał, a nie jesteś subskrybentem, zapraszam do subskrypcji. Wystarczy, że klikniesz w subskrybuj, następnie w dzwonek, otrzymasz powiadomienia i oglądaj kolejne filmy. Dziękuję Ci.